Siemano, Bartek z tej strony, gorące pozdrowienia, kanał Coffee Doctor, witam wszystkich, sobota, kolejna. Słuchajcie, już widzicie pewnie Laczek Go, tak go nazywam pieszczotliwie, przywieziony na usterkę, kawaleje się do tacy. Podejrzenia już wiecie pewnie z moich filmów, że są na... Podejrzenia, jak wiecie z moich filmów, uszczelek na zaworze wody, ale dzisiejszy film, jak widzieliście już w temacie, będzie o tym, co w takim ekspresie warto sobie zrobić, jeśli nie boicie się oczywiście śrubokrętów, śrubek i grzebania w nim. Po gwarancji, zaraz po gwarancji. Jeśli wszystko działa, co warto sobie zrobić, co warto przejrzeć, do czego warto zajrzeć, więc zaczynamy ten przegląd. Słuchajcie, Laczek Go, jak już mówiłem, zaświecamy przy czarnych ekspresach. Lampa na maksa, niech się świeci i przeglądamy. Najpierw od zewnątrz, ocena stanu. Tu jest całkiem nieźle, słuchajcie. Parę osób już ostatnio się kapnąłem, że nie wie, że to się rozpina. Tu trzeba wjechać, trzeba wyczyścić te osady mleka. Podobnie tu. Nie róbcie tylko jednej rzeczy, bo już to widziałem u klienta. To nie jest dobre narzędzie do czyszczenia tych kanałów. Te kanały przede wszystkim nie tyle są brudne, ja teraz robię to delikatnie, co no niestety to jest zrobione z takiego tworzywa, że widzicie, tu się takie pajączki robią. Tu jest jeszcze całkiem nieźle. Napsikać tu jakąś szczoteczką, przeczyścić, bo jeśli te kanały będą pozapychane, nie będzie wam się spieniało mleko, będzie leciało gorące. To ważne. To ważne. Teraz trzeba jeszcze pamiętać, jak to się składa. To macie na klik. Karawkę mamy z głowy. Tacki całkiem, powiedzmy, w miarę zadbane. W miarę zadbane. Nie ma się co czepiać. Nie będę czepliwy, słuchajcie. Lecimy dalej. Zbiornik wody. Tu jest wrzucony jakiś filtr, ale... No, tak szczerze mówiąc, jak ja widzę takie osady, to oznacza, że ten ekspres nie był regularnie odkamieniany, bo słuchajcie, odkamieniacz wam doczyści te osady w zbiorniku. No widzicie sami. Tutaj będę od spodu pokazywał, na tej wysokości. O, w środku. No jest brązowo. Odkamieniacz, odkamieniając wam ekspres, zostawia jakiś ślad. Tu widać jakiś ślad po odkamienianiu. Słuchajcie, to wygląda jak skały się ogląda i tam są te różne warstwy różnych epok. Nie znam się na geologii. No to tutaj widać, że gdzieś tu były odkamieniania, ale on generalnie jest brudny, ten zbiornik. Jest w osadach, więc należy podejrzewać, że tak średnio było z tym odkamienianiem, słuchajcie. Zaparzacz. Zanim się w ogóle dobierzemy do ekspresu, tutaj standardowe ślady użytkowania. Zaparzacz. Nie wiem, ile lat ma ten ekspres, ale tego się dowiemy po odkręceniu obudowy. No, powiem szczerze, zadbany. Zadbany. Co do zaparzacza jeszcze wrócimy. Na razie zajmujemy się ekspresem. Od czego zaczynamy? Od rzeczy najprostszej. Jeżeli, bo to też było pytanie, słuchajcie, jeżeli wam to nie chce zejść, bo to jest posklejane od kawy, psiknijcie tu trochę na te pseudochromy. Niech tam wpłynie trochę płynu, jakiegokolwiek, no ja akurat używam odtłuszczacza, żeby tam się rozkleiły te elementy. No i teraz, słuchajcie, prosta rzecz, to schodzi. Czasem łatwiej, o widzicie, od razu luźniej poszło. To jest po prostu wsuwane, wylewka, w której zawsze jest zło, słuchajcie, po paru latach, zawsze. 100 na 100. Nie chcę zejść, ale zaraz zejdzie, paznokcia użyłem. Dochodzicie do takiego momentu, bardzo często mnie o to pytacie. To trzeba odgiąć, już nie pamiętam jak, wezmę sobie śrubokręt, tylko tu pamiętajcie, że robicie to z plastikami, więc trzeba to robić z wyczuciem. O, widzicie, ładnie schodzi. To trzeba do góry podgiąć, też z wyczuciem, można sobie podważyć. Mam nadzieję, że nie pęknie. To jest dosyć elastyczny plastik, no ale wiecie, no ciężko mi wam przekazać wyczucie. No ale tak się to robi. I tu jest jeszcze taka plastikowa osłonka. Można to wydłubać jakimś patyczkiem, no ja mam narzędzia, słuchajcie, tym wygrywam z domowymi naprawiaczami. Wyjmujemy to. Mamy zdemontowaną wylewkę, to wszystko idzie do mycia, to jest tu nad wyraz czyste, słuchajcie. Chyba ktoś sobie już coś robił, bo to nigdy nie jest takie czyste. Z reguły tutaj to jest czarno od kawy. No ale wygląda na to, że albo ktoś sobie czyścił, no mniejsza z tym. Dzisiaj film nie o naprawie, tylko chociaż i tak go naprawimy, tylko o tym, co należy robić. Nie ma wody, zdejmę jeszcze pokrywę kawy. Chcę wam pokazać, czy to będzie widać, jak to wygląda w środku. No nie bardzo, ale tam jest, widzę, całkiem czysto, więc klient prawdopodobnie czyścił sobie to. Kolejna rzecz. Jeszcze na zewnątrz ekspresu nadal. Tu macie zawór wody i tu już widać, nawet wam to zbliżę, tu już widać, gdzie się działo zło, gdzie było przepuszczanie, gdzie się tutaj, no,
nie robiła kawa, bolało się tędy, tak? Prawdopodobnie te o-ringi nie trzymają. Jest to oczywiście na ten moment podejrzenie, to wszystko trzeba, słuchajcie, ustalić. Ale wykręcamy ten zawór. Torx zwykły, tu nie ma żadnych tajnych wkrętów, tak naprawdę 99% tego ekspresu rozkręcicie Torxem T10. To akurat ten, który mam tu na czubku założony. Wykręcamy jak trafimy. Widzicie, drzwiczki nie w tą stronę, więc spróbuję wcelować. Wykręcamy te dwa wkręty, tylko tu się nie pomylcie. Najlepiej nie róbcie tego wkrętarką, tak jak ja. Bo jak przekręcicie gwint w drugą stronę, te wkręty są w plastiku. No to się będzie jako tako trzymało, ale ten zabór wody, przez niego idzie pełne ciśnienie. Tylko jeśli włączaliście ekspres, to uważajcie, bo w tym zaworze może być ciśnienie. Więc róbcie to ostrożnie, żeby wam nie buchnęła para w twarz. Tutaj ja go nie włączałem w ogóle tego ekspresu, postawiłem go tak jak stoi. To nawet czasami ciężko wychodzi, trzeba trochę podygać. O. Pierwsza rzecz, to trzeba teraz wrzucić do jakiegoś odkamieniacza, no bo to jest całe brudne. Ja to za chwilę zrobię, ale to na spokojnie. I tu już widać, że rzeczywiście tu był problem. Robimy zooma na maksa. Patrzcie na tą uszczelkę. Widać? Te uszczelki możecie sobie wymieniać nawet częściej, chociaż jak jest na gwarancji ekspres, no to gwarant wam wymieni. Pytanie, czy chcecie odsyłać Philipsa gdzieś tam do naprawy? Tylko ta w ogóle jest pęknięta, no widzicie jak ona wygląda. Ta jest w nieco lepszym stanie, ta mała, ale też już nosi znamiona zużycia. I słuchajcie, teraz wiem od was, od widzów, że jakieś tam te świeżo wyprodukowane modele mają jedną tą uszczelkę niebieską, coś takiego, napiszcie mi w komentarzu, jeśli wiecie. No to jest główny winowajca, jeśli ta uszczelka nie trzyma, a tu idzie woda bo to jest element, który wchodzi wam tu, zobaczcie. Zaparzacz się zamyka, zapina się na kawie i najeżdża na ten element, on jest w tym momencie dokładnie tak. On tu wchodzi i tu idzie całe ciśnienie, bo tędy wpływa gorąca woda, która potem tędy przez grupę wychodzi do wylewki już z kawą. Więc jeśli któraś z tych uszczelek szwankuje, bo woda wchodzi tym otworem pomiędzy, jakbyśmy ją jeszcze założyli, no to woda wchodzi tędy. Jeśli któraś z tych uszczelek nie trzyma, no a tej to już właściwie nie ma, to woda leje się do tacki, zalewa czasami pod ekspres, bo to jest dosyć duże ciśnienie. No i tyle w temacie. I to jest prawdopodobnie jedyna usterka w tym ekspresie. No ale teraz lecimy do środka. Dla bardziej zaawansowanych to już oczywiście. Też ten sam Torx T10. Mamy tu dwa wkręty. One są wszystkie srebrne. Od góry będą dopiero czarne. Te dwa wkręty. Można je, ponieważ ekspres jest na sucho, można je od razu gdzieś tutaj odłożyć, słuchajcie. Zamykamy, mamy wyjęty zawór. Teraz, no i tu macie prosto. Raz, dwa, trzy i czwarta jest w kopułce młynka. Czyli raz, dwa i trzy. I wychodzi wam kopułka młynka. I teraz ważne. Nie wiem jak wam to pokazać, ale on musi stanąć na nogach. Nie szarpcie tym tak raptownie do góry, bo nieraz już o tym mówiłem, tu są dwie zapinki. Jak je połamiecie, wielka tragedia się nie stanie, ale jak są całe, to po co je łamać? Młynek, regulacja młynka jest tu. Trzymacie sobie za tą regulację, podnosicie do góry, wkładacie tu palucha, żeby wyczuć młynek, bo ta regulacja siedzi w tym młynku, do góry. To już wyskoczyło, już się tu trzyma luźno. Chodziło o ten element. I teraz tu z przodu są te zapinki. Tego nie mam wam jak pokazać niestety. Jedna wyskoczyła. To już wielokrotnie pokazywałem, ale prosiliście o taki film. Ola tego, co sobie tu zrobić. No i to są o te dwie zapinki. Nam się rozchodzi, które są tu. Ta i ta. Widzicie całe. A najczęściej jak ktoś już rozbierał i nie wie o nich, to one są ułamane. Nic się nie dzieje, ale po co psuć, jak jest całe. Żeby zdjąć bok, bo to właściwie wszystko, do czego potrzebujemy dostęp. Mamy tutaj wkręt z przodu, też biały, srebrny, jak zwał, tak zwał. I dwa czarne tu, słuchajcie. Dwa czarne tu, więc wyciągamy. To już wiem, że było, ale pytacie o to, co sobie zrobić samemu, jak się skończy gwarancja, więc zróbmy to w jednym filmie, żebyście nie musieli skakać po tych filmach. Tych filmów już trochę na kanale, słuchajcie, jest. I to wam wyjeżdża do tyłu, łącznie jeszcze z tyłem, to tu wychodzi, śrubki wyjęte, kładziemy na bok i to wyjeżdża do tyłu w ten sposób. I mamy
dostęp do wszystkiego. Do przekładni, jeśli nie ma problemów żadnych z ekspresem, nie zaglądamy. Jeśli pracuje normalnie, nie ma to najmniejszego, słuchajcie, sensu tam zaglądać. Ważna rzecz, co zrobić i na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim wykręcacie sobie, chciałbym, żeby to było dobrze widać, ten wkręt. Chociaż tutaj chyba nie musimy. Czy to jest jednolite? Nie. Jeśli tu nie jest żółto, to jest mocowanie gniazda pojemnika na wodę. Czyli tego elementu, który widzicie tu. To jest dokładnie tył tego. Jeśli to nie jest tutaj bardzo zażółknięte, zapchane, nie ruszamy tego. Zaglądamy sobie do przepływomierza. Bardzo często powoduje problemy, bo coś do niego wpada. Trzeba sobie wziąć narzędzie, wypinamy wtyczkę. Jego sobie bierzemy do góry, tylko nie zapomnijcie wpiąć. I teraz jeśli chodzi o przepływomierz, on siedzi pod tym skoblem. Nie wiem jak wam go pokazać, może tędy. O, widzicie? Tu jest taki skobel i żeby wam wyszedł przepływomierz, ten skobel trzeba wcisnąć do środka. O, widzicie? Już tam wyszedł z tyłu. Już naszedł na skobel. I to jest też na dwóch takich nóżkach. Teraz nie pozwólmy wpaść pod skobel. Tu tylko delikatnie podważamy. Podważamy, żebyście nic nie połamali. Wyskoczył, widzicie? On już nam wyskoczył. Tu mamy wężyki, trzeba je poluzować. Wszystko jest tutaj, nie ciągniemy, nie szarpiemy. Jeden wężyk to jest ten, on nam idzie. Zaraz wam zresztą pokażę. Ważne jest czyścić ten przepływomierz, jeśli już nie jest na gwarancji. Wężyki tu są dosyć czyste, ale mamy przepływomierz, on się odkręca, to już pokazywałem wielokrotnie, jak słoik. Zaglądamy do środka, wyciągamy wiatraczek. Wodę trzeba wylać, tylko nie zgubcie uszczelki. Tu jest uszczelka, którą nawet ja gubię, jak zapomnę. Trzeba to przetrzeć, chociaż tu jest idealnie, słuchajcie. Który to rok? 2021, to jest świeżyzna, to ma... Luty 2000 to ma 3 lata. Warto przetrzeć, wszystko w środku. Uszczelkę też. Wiatraczek też. No i sprawdzamy. Test przepływomierza robi się tak. Jeśli się porządnie kręci, a ten tak ma, no to jest ok. Dmuchnąć można w tą nóżkę, tutaj w tą końcówkę. Widać, że jest przelot. Tutaj przelot raczej zawsze jest, bo tu jest dużo większy otwór, taki na przestrzał wręcz. Widzicie? Widać gdzieś tam czerwień tego napisu Coffee Doctor. No to co? Zakładamy uszczelkę, tylko pilnujcie, żeby ją założyć równo, bo jak ją przytniecie, to się będzie lało. I nakręcamy, tak jak mówiłem, jak słoik, tylko nie trzymajcie za same końce, bo łamiecie. Zapinamy. Tyle. Te wężyki, jeśli będą żółte, trzeba je zapsikać, wyjąć tak samo z pompy. Zaraz wam to pokażę. Zapsikać, wyczyścić. I potem, jak się będziecie zastanawiać, bo sobie na przykład nie spojrzycie, na przepływomierzu są oznaczenia, słuchajcie, zobaczcie. Już ostrze. Strzałka wylotowa, czyli tu idzie do ekspresu. To się często myli nawet mi. Natomiast na tym dolnym nie ma strzałki. Nie widzę przynajmniej. No w każdym razie, jeśli ta idzie do ekspresu, to tu wchodzi pompa. Nie pompa, zbiornik na wodę, czyli mamy jakby kolejność. Woda wchodzi do przepływomierza, zakręca nim i wychodzi zgodnie ze strzałką wylotową do pompy. Jak się dostać do wężyka pompy? Trzeba to robić wszystko delikatnie. Słuchajcie, te wężyki są dosyć delikatne, więc nie wariujcie tu. Nie szalejcie, ostrzymy. Mamy ostrość? Mamy. To teraz lecimy do wężyka pompy. Pompa jest na sprężynie. To można sobie podważyć. Musicie podważyć sprężynę, żeby to wyszło do przodu. Z tego co pamiętam oczywiście. O tak. O, widzicie? Sprężyna podeszła do góry. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Nie chce wyjść. Dajmy jej. Powalczmy. Do góry. Do góry i do przodu. O. Już wychodzi. Czy to aby na pewno w ten sposób? Tak. To wychodzi z takim tutaj, z taką prowadnicą. No i to jest jakby całość, zobaczcie. Ten kołnierz, sprężyna plus ten taki element, który jest podstawą pompy, to jest wężyk dolotowy do pompy. Tutaj jest wszystko ok, ale normalnie również zapsikać, zostawić, wyczyścić, sprawdzić drożność, wypłukać. O to chodzi. Wkładamy z powrotem, no bo tu jest wszystko ok. Więc sprężyna do góry wkłada się łatwiej niż wyjmuje, z tego co pamiętam.
Sprężyna na pewno musi wejść do środka. O. Widzicie? Ładnie weszło. Sprawdźcie, czy to jest elastyczne nadal. No i jeśli tu mamy wszystko ok, to przekładamy wężyki do tyłu. Wkładanie tego przepływomierza to też jest, słuchajcie, trochę walki. Nie ma letko, jak mawiają. Dobra. Do pompy wyjście, to już ustaliliśmy, czyli górny. Wkładajcie zawsze do końca. A tu od zbiornika, czyli ten element tu, musimy też przełożyć do środka. I skoro wyjście już mamy, to wejście na przepływomierz od zbiornika do dolnego gniazda przepływomierza. Wyciągamy. No i teraz ten przepływomierz trzeba tam włożyć, mając na uwadze, czekajcie, tylko wyplotę wynyża. Mając na uwadze, no gdzie ty się schowałeś? Pensetka by się przydała. Nieodłączne narzędzie serwisanta, słuchajcie. O. To możemy sobie już tu podłączyć, żeby nam nie latało. Czemu to jest takie luźne? Mam wrażenie, że ten wkręt jest niedokręcony, słuchajcie. Ok, teraz jest. I tutaj macie dwa takie bolczyki. To musi wam wejść pod ten skobel, o którym mówiłem, którego tam będzie widać. O, z tyłu. Słabo, bo słabo, ale widać, on tam jest. I jednocześnie, tam jak sobie spojrzycie, może wam nawet to pokazać mi się uda. Nie widać. Tam są dwie dziurki. O, widać je teraz. W te dwie dziurki musicie się wcelować tymi dwoma czpieniami. Plus musi wam to wejść pod ten skobel. Czasami z tym walczę bardzo długo, słuchajcie. Czasami z tym walczę krócej. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. Czas, start. Zobaczymy, co wam ten Coffee Doctor pokaże teraz. Tutaj wiecie, można sobie wyjąć pompę. Wtedy byłoby prościej. Ale no spróbujmy to zrobić w jak najmniejszej ilości rozbierania, przy jak najmniejszej ilości rozbieranych części. Czyli jakoś tak. Niech ja spojrzę. Gdzie ta penseta? Niech ja spojrzę. To idzie nam po skosie, czyli to musi iść nam w ten sposób. O, coś takiego, nie rozrabiając. Coś takiego. O, coś próbuje wskoczyć. Weszło. Udało się. Skobel, jak widzicie, naskoczył na przepływomierz. Nie zapomnijcie o wtyczce. Sprawdźcie przy okazji, czy nie wypadł wam ten wężyk, bo nim jest spuszczana woda z grzałki przez zawór spustowy, elektrozawór spustowy, więc jak wam się to wypnie, to ta woda będzie wpływać nie do tacki, tylko dokładnie tędy. Co polecam dalej? Wypnijcie przepływomierz, sprawdźcie, czy dobrze siedzi. Częsta usterka i ja polecam to sobie od razu wymienić po okresie gwarancji. Bardzo dużo trafia do mnie ekspresów, które wywalają bezpieczniki i tu problem jest wtedy tu, w tym miejscu. Nawet nie musicie wymieniać uszczelek, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby tu uszczelka puściła, nawet nie mam w tej chwili. Ale same te końcówki pękają, czyli prosta rzecz. Dolny skobel, spinka, wsówka, górny skobel, spinka, wsówka, jak zwał, tak zwał. Wody się trochę poleje zawsze. Wyciągamy. Tu zostaje taka podkładka. W środku jest uszczelka. Spróbujmy, żeby jej nie pociąć, tej uszczelki. Wiecie, o, udało się, nie jest już taki ostry. O tą uszczelkę nam się rozchodzi. To wchodzi tu. Tu mamy dwa czerwone o-ringi. Ja na razie włożę te. Chcę wam pokazać, że można to robić po prostu. Je warto wymienić, no ale tutaj na potrzeby filmu włóżmy te same. To teraz pytanie, która złączka jest nowa? One się chyba czymś różnią. Znaczy to ewidentnie już widać, która jest nowa, bo ta jest bielutka, ta jest brudna w środku. Trochę jakiegoś smarowidła, tylko nie oleju spożywczego, błagam was. Nakładamy. Dolna wsówka. Źle wkładasz. W tą stronę. Tu wchodzi wsówka. Proszę uprzejmie. To też smarowidłem, jeszcze mam na palcu. Wkładamy, jak nie chce wejść. Można sobie trochę docisnąć śrubokrętem. Mamy to. I teraz po kolei. Tutaj tak jak mówię, nie wymieniałem. Rzadko te uszczelki puszczają. Te o-ringi można wymienić. Tu są dwa o-ringi, tu są dwa o-ringi, tu są dwa o-ringi, tu są dwa o-ringi. To wszystko można sobie wymienić. Dokładnie na tej samej zasadzie te wężyki wyglądają. Tu, to było wielokrotnie. Warto je wymienić. Ważna rzecz. Sprawdźcie, ja zalecam zawsze, wyciągnijcie sobie ten młynek i sprawdźcie stan tej wysypki. Poruszajcie nią. Ona już się gibie.
gibie. Ona w ogóle była źle zapięta, no jest ok. Czy ona się nie odłamała? Czy tu nie ma pełno kawy? Jeśli jest, to na końcu filmu pokażę wam, jak ta wysypka wygląda. Trzeba ją sobie wymienić, tylko pamiętajcie, aby wymienić wysypkę, musicie odkręcić koronę. Jest o tym film na kanale, wrzucę wam gdzieś tutaj prawdopodobnie okienko albo link w opisie, zerknijcie sobie. No i właściwie tyle, słuchajcie. Wyczyszczona wylewka, powiedzmy, bo tu jest czysta, nie ma co czyścić, zapsikujecie płynem i tyle. Wymieniona końcówka, która lubi pęknąć, powymieniane, załóżmy, wszystkie o-ringi, no to pozostaje, nie musimy go teraz składać do testu, pozostaje tak, pozostaje to wyczyścić, więc idę to wyczyścić i wracamy do wymiany tutaj o-ringów, ale to za chwilę. Trochę się z tym odpalaniem pośpieszyłem, słuchajcie, bo przecież jeszcze gościu zwany zaparzaczem. Generalnie zaparzacz możecie zanurzyć cały w wodzie. Wrzućcie, nie wiem, płynu do naczyń ciepłej wody, wrzućcie go, niech on się wymoczy, a potem możecie sobie działać. Samo nawet takie wymoczenie, potem opłukanie, tylko potem musicie go nasmarować, zaraz wam pokażę jak. Już mu wiele zrobi, ale jeśli się nie boicie, to ściągacie sobie, właściwie na razie nie musicie, odkręcacie sobie te dwa wkręty. Może lepiej jednak będzie na tym ujęciu. Odkręcacie sobie te dwa wkręty. Jeden. Tylko tu już róbcie to z głową, róbcie sobie zdjęcia, jeśli nie macie tego w głowie, jak to zrobić, bo tu można parę rzeczy pomylić. Tu są takie dwa wkręty, będę je tu układał. Schodzi wam głowica, połóżcie sobie w tą stronę, w którą powinna być. Tu macie sprężynkę, w starszych konstrukcjach była tutaj taka kuleczka. Tutaj jest taki tłoczek, nie zgubcie go. I teraz można to robić palcami, spróbujmy. Tu są takie zapadki. Nie wiem, czy je widać, zaraz wam je pokażę. Wyostrzamy. Widać te zapadki trójkątne. Tu jest jedna, tu jest druga i z każdej strony jest po jednej takiej. I te zapadki trzeba wcisnąć, żeby wcisnąć głowicę. Można to robić śrubokrętem, można to robić paluchami, jak to woli. I to samo z tyłu. 3 już wyskoczyły. 4. Mamy wyjętą głowicę. W tej chwili możecie go sobie wrzucić do wody, wymyć. Tylko pamiętajcie, każde w jakiejś ciepłej wodzie wymoczenie tego zaparzacza pozbawia go smaru, więc trzeba go smarować. Macie w instrukcji, jak go smarować. Ja też wam pokażę, gdzie ja uważam, że należy smarować. Wyciągamy o-ring. No złaś. No o-ring też już nosi znamiona zużycia. I odkręcamy siteczko. To jest ważne, to siteczko warto sobie odkręcać. A dlaczego? A no właśnie, słuchajcie. Dlatego. W tym ekspresie nie ma czyszczenia tabletką. Można je jakoś tam robić naokoło, no ale sami widzicie. Sami widzicie, jak to wygląda. Więc ja idę teraz umyć ten zaparzacz, umyć to sitko po prostu pod bieżącą wodą i płynem i zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie. Nie trwało to długo, dosyć zadbany. Nie zgubcie śrubki, która trzyma sitko. Też tu kładę. Siteczko. Tu jest jeszcze taka w głowicy rzecz, o której mało osób wie. Czy w tych jest też? Jest. Tu sobie siedzi taki plasticzek. Można go spróbować stąd wyciągnąć. Chociaż ja bym tego chyba nie ruszał. Musicie przede wszystkim sprawdzić, tam jest taki plastik w środku, w który wchodzi ten tłoczek. Czy jest tutaj, widzicie, przelot. O, widać moją rękę w środku, w tej dziurce tutaj? Patrzcie tu. Pójdźmy na czerwone pole. Czy będzie widać czerwony kolor? Widać, prawda? Jak mruga tam. To musi być drożne. No i co? Sitko. I teraz pokażę wam, jak to złożyć. Wkręcamy tą maleńką śrubeńkę w kręcik malutki. Śrubokręt. Nacelowujemy. I dokręcamy. Widzieliście to sitko. Warto to robić, słuchajcie, naprawdę warto to robić. Bo co? No bo warto, po prostu. Sami widzieliście, jak to wygląda. O-ring, też za chwilę do tego wrócimy, do wszystkich części. Do wszystkich części zaraz. Od razu jakiś smar. Słuchajcie, ten smar i tak się wypłucze. To chodzi o to, żeby przy pierwszym uruchomieniu się to wszystko ładnie ułożyło. Zaparzacz jeszcze mokry to nie przeszkadza. W miarę wyczyszczony. Tu kogoś to już ponosiło ze smarem, bo jest go dużo. Nie musicie go wymywać w zmywarce absolutnie, bo wymyjecie cały smar. On ma być czysty. Nie paćkajcie też dużo tego smaru. I teraz jak to złożyć, słuchajcie, bo to jest ważne. Ten ząbek i ten element to jest sprzęgło, które spina nam się z zaworem wody, który zamontowaliśmy, więc to wchodzi do wnętrza ekspresu tak.
Przymierzcie sobie. Bo tutaj będzie wam to pasować tylko w jedną stronę, czyli w tą. Odwrotnie jakbyście chcieli założyć. No widzicie, nie zgrywają się śrubki. Otwory. To wchodzi tak, czyli to wchodzi tak. Teraz to ściągacie, bo z tym nie włożycie. Ale już wiecie jak włożyć głowicę. Podjeżdżacie od dołu. No i tu jest na klik. Pyk. To przetarte, wytarte wrzucamy tłoczkiem do dołu, pamiętajcie. No i teraz nakładamy głowicę, wylewkę, końcówkę, jak zwał, tak zwał. Dokręcamy, też polecam śrubokrętem, ja to robię wkrętarką, ale ja tego robię dziesiątki razy tygodniowo to robię. Ale zróbmy to tak, jak powinniście to robić, bo jak przekręcicie, to wam pęknie ta wylewka, jak za mocno wkręcicie, więc chwilę to potrwa, zanim ja to wkręcę. No ale to długie wkręty, bo tutaj też idzie ciśnienie, tędy płynie kawa. Tak po prostu nie na pałę, ale żeby trzymało. No weź. I drugi. Ręka mnie już boli, człowiek odzwyczajony od ręcznego kręcenia. No ale okej. Zmiana ręki. Bo boli. No i kręcimy. I tu macie właściwie taki wstępny pierwszy przegląd, który możecie sobie zrobić sami w domu. Nie wszystkie te czynności musicie wykonywać, niektóre mogą się wydawać jakieś groźne. Nasmarowany o-ring smarem spożywczym. Tu możemy sobie popsikać smarem niekoniecznie spożywczym. Ja używam, tak jak wielokrotnie wam pokazuję, CX80 Silicone Spray do tworzyw sztucznych i gumy. Bardzo mało, bardzo dobry, to nie reklama, używam go od lat. Gdzie? Tu są prowadnice, widzicie? One są upaćkane w smarze. Troszeczkę tu, troszeczkę z drugiej strony analogicznie. Tu na te elementy ruchome, psik, psik. To się potem i tak opłucze. Ja daję tu trochę w ten otworek. Dosłownie leciutkie psiknięcie. No i ja jeszcze daję, słuchajcie, ponieważ tu są ruchome elementy. Widać, dodaję troszeczkę tu i troszeczkę tu. I to wszystko. I to wszystko, słuchajcie, i w ten sposób możemy wreszcie tą maszynkę odpalić i sprawdzić, czy myśmy jej pomogli, czy nie. Mycie środka, mycie ekspresu to już jest rzecz wtórna, oczywista. Nie będę zamykał wylewki, żebyście zobaczyli, co tu się będzie działo, jak ona jest otwarta. Ekspres mamy. Zaraz przechodzimy do podsumowania, tylko go odpalmy i sprawdźmy, czy zadziała. To dosyć kluczowe. I jeszcze oczywiście, pamiętajcie, sprawdźcie 3-5 razy, czy wszystko podłączyliście. Bo jak odpalicie, gdzieś się nieszczęśliwie poleje woda na elektronikę czy gdziekolwiek, no może być smutno, tak? Więc chodzi o to, że lepiej sprawdzić o 3 razy za dużo, niż o 1 raz, słuchajcie, za mało. Właściwie nieuruchamiany przeze mnie ten ekspres. Jedziemy. Obserwujemy miejsca, w których wymienialiśmy wężyki. Czy nic się nie leje, czy nic się nie dzieje. No bo to jest, słuchajcie, ważne. Zawsze mogło nam się coś podwinąć, coś się mogło wydarzyć, tak? Więc ważne, żeby to mieć na uwadze. Na ten moment on kręci tutaj diodami dookoła, co oznacza nagrzewanie, nic innego. Tu może syczeć w grzałce, bo troszeczkę ją pochlapałem. Można było to przedmuchać, ale to odparuje. No i patrzymy, czy się, bo woda lała się według zeznań klienta tylko i wyłącznie do tacki. Nie robił kawy, zawsze się zasłońcie, uważajcie. Puste wężyki. On może teraz nie pobrać wody, ale powinien przełączyć się w tryb napełniania. Zawsze uważajcie, zawsze może coś buchnąć, zawsze może polecieć wrzątek. Się napełnia się właśnie tym zaworem spustowym. Chyba się udało. Zaraz zobaczymy. Ekspres pokazuje, że jest gotowy do pracy. Ja bym go jeszcze, słuchajcie, troszeczkę przelał wodą. Start. Patrzcie tam, czy się nic nie leje. Dobra. Tu wygląda sucho. On się teraz porządnie odpowietrzy, pozbędzie się całego powietrza z układu. Dajmy mu na to szansę. Okej, przestały lecieć bąbelki wężykiem, widać, przez dłuższy czas leciały. No to co? Jakie mamy wyjście, słuchajcie, z sytuacji sensowne? Jak nie zaparzyć dzidę? Mocna dzida. Kawki, przypominam, po 5 marca zamówienia, z racji tego, że jak wiecie mnie nie ma. Ale wrócę. No i co? Dosypujemy kawy. Robimy test
i podsumowanie. Filiżanka, kawa na maksa i ognia. Ja mu zaraz przerwę, bo to jest jeszcze zmieszana z kawą klienta. 3, 4. Czekamy na kawę. Przetrę filiżankę, żeby się ładnie prezentowała. Proszę uprzejmie. Oglądamy. Mocna dzida z kolejnego Philipsa. Jak to wyjdzie? Mówiłem, że może chlapnąć. Gaśmy światło. No dzida. Nie da się ukryć, że to dzida. Przerywam. Przy tej kawie naprawdę nie trzeba nic dodawać. Obalajmy mity. Robusta nie jest złą kawą. Robusta nie jest, słuchajcie, kawą kwaśną. Podła robusta, tania robusta. Owszem, ale to nie jest tania ani podła robusta. Sami spójrzcie. Podłe robusty w ogóle nie mają kremy albo w ogóle jakiś dziwny kolor. Zobaczcie, jak ta kawa się parzy. Słuchajcie, tak wygląda podstawowy przegląd ekspresu. Część rzeczy zrobiłem, część rzeczy omówiłem po okresie gwarancji. 2-3 lata, nie wiem ile Philips daje w tej chwili gwarancji. I tak to wygląda. Podsumowując, słuchajcie, części. Będą wam się pojawiać tutaj numery serwisowe, pewnie gdzieś tutaj. Ceny sobie możecie sprawdzić w internecie. Złączka, grzałki, wylotowa. Czyli ja wyłączę ekspres z prądu, będę jeszcze raz to pokazywał. Czyli ta. Przydałoby się, żebyście widzieli. Złączka, grzałki, wylotowa. Jest tylko jedna. Czyli to jest ten element. Tu macie numer serwisowy, gdzieś na ekranie wam się pojawi. O-ringi. Większy zaworu wody, palucha, jak zwał, tak zwał. I mniejszy. Też wam się właśnie pojawiają na ekranie. O-ringi, które są na wszystkich wężykach i na wtyku zaworu wody do wewnątrz. Na każdym wężyku są po 2. Również wam się pojawiają teraz numery serwisowe na ekranie. O-ring zaparzacza, ten główny również. Teraz numer serwisowy zaworu wody, teraz numer serwisowy elektrozaworu spustowego, numer serwisowy elektrozaworu trójdrożnego, numer serwisowy przepływomierza, z którym walczyliśmy. No i właściwie tyle. Jeszcze może wam tu wrzucę numery serwisowe tych wężyków dolotowych i odpływowych pomiędzy pompą, przepływomierzem a pojemnikiem na wodę. Tyle, moi mili. Pełne kompendium podstawowego przeglądu Philipsa Latego zaraz po okresie gwarancji z numerami części, bo bardzo często o to pytacie, jest duże zapotrzebowanie na taki film, więc proszę uprzejmie. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Pozdrawiam jeszcze raz gorąco, mówił do was Bartek. Jeśli się podobało, dajcie lajka, dajcie suba. Jeśli wam się ten film przydał, napiszcie komentarz. Kawki, tak jak mówiłem, czerwona, zielona i mocna dzida po 5-6 marca. Piszcie maila, będę wam odpowiadał, będzie można zamawiać. Miłego popołudnia życzę państwu, smacznej kawusi, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć!